Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. W serii Kultowe Maszyny, jak zawsze, prezentuję Wam ciekawe pojazdy znane z filmów, gier czy komiksów, które z pewnością większość z Was kojarzy, ale może nie wie o nich wszystkiego. Dzisiaj przyjrzymy się myśliwcom, które używane były na Bespin. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Storm 4 Twin Pod był repulsorem atmosferycznym produkowanym przez Bespin Motors i przeznaczony był do celów patrolowych i policyjnych. Model ten składał się z bliźniaczych kapsuł połączonych silnikiem repulsorowym i był napędzany silnikiem jonowym. Pilot pojazdu sterował pojazdem z kapsuły na lewej burcie, podczas gdy działonowy, umieszczony w prawej kapsułce, siedział za sterami pary lekkich dział blasterowych. Bliźniacze kapsuły Storm 4 zostały wykorzystane do utrzymywania pokoju na niebie miasta w chmurach i stały się znajomym widokiem, gdy patrolowały i nadzorowały przestrzeń powietrzną wokół planety. Rozpoznane po charakterystycznym jasno-pomarańczowym lub ceganym kadłubie, pojazdy te były pierwszymi, które kontaktowały się ze statkami, które wchodziły w atmosferę planety i zbliżały się do miasta w chmurach. Pilot i działonowy pracowali wspólnie, kontrolując i weryfikując pilotów oraz ich kody dostępu, by w razie potrzeby podjąć środki obronne. To tyle, jeżeli chodzi o kanon. W legendach mamy już nieco więcej specyfikacji. Storm 4 miał tutaj dość mocny pancerz oraz mały, ale potężny system dwujonowego silnika Kyromaster i wtórne systemy repulsorowe. Silnik jonowy działał jako główny układ napędowy pojazdu i pozwalał mu osiągnąć prędkość do 1500 km/h, podczas gdy napęd repulsorowy był używany do trudnych manewrów i zwiększał prędkość. Duża część silnika została wyeksponowana w celu zmniejszenia nagrzewania się silnika i umożliwienia maksymalnego chłodzenia powietrzem. Ponieważ został zaprojektowany wyłącznie do lotu w atmosferze, pojazd posiadał również system klap, dysz, łopatek i sterów, aby poprawić kontrolę. Chociaż pojazd nie był przystosowany do zaawansowanych systemów podtrzymywania życia, miał kokpity ciśnieniowe do lotów na dużych wysokościach i był w stanie osiągnąć niską orbitę za pomocą systemu repulsorowego. Chociaż stanowiska uzbrojenia mogły pomieścić szeroką gamę broni, większość oryginalnych pojazdów miała mały generator mocy, który ograniczał go do obsługi dział blasterowych. Chociaż był gorszy od potężniejszych myśliwców, działka pozwalały zmierzyć się z większymi statkami kosmicznymi, takimi jak chociażby Sokół Millennium. Storm 4 Twin Pod Cloud Car był pierwszym samolotem wysokoatmosferycznym, który został sklasyfikowany jako tzw. samochód chmurowy. Był pierwotnie używany przez strażników skrzydła bespińskiego, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo miasta w chmurach. Pojazdy te były pierwotnie przeznaczone do transportu cywilów i były bardzo zwrotne. Kiedy Imperium Galaktyczne zajęło miasto w chmurach w trzecim roku po bitwie o Yavin, Bespin Motors rozpoczęło sprzedaż pojazdu na inne rynki. Ostatecznie rywalizujący producenci statków kosmicznych przejęli projekt pojazdu i zaczęli produkować podobnie wyglądające pojazdy. W ten sposób Storm 4 i inne projekty tego statku można było znaleźć w całej galaktyce na innych światach, takich jak Taloran, zarówno jako pojazdy cywilne, jak i wojskowe. Storm 4 był nadal używany w mieście w chmurach aż do 1936 roku. Storm 4 pojawił się po raz pierwszy w Imperium Kontratakuje. Battlefront z 2004 roku przedstawia Storm 4 jako myśliwiec-bombowiec uzbrojony w rakiety takie jak TIE Bomber i Y-Wing, ale to raczej zmiana wywodząca się z mechaniki samej gry. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dajcie znać o jakich statkach czy pojazdach chcielibyście jeszcze usłyszeć, wbijajcie na inne moje kanały oraz na nowo utworzony pod tytułem Monopoland, w którym znajdziecie treści dla nieco starszych widzów. Podziękowania dla patronów serii i niech moc zawsze będzie z Wami.